Poprzedni odcinek z serii kawowych opowieści stał pod znakiem dwóch wdzięcznych słów: Robusta i Arabika. Jednak czy po obejrzeniu tego odcinka nie zastanawialiście się, w jaki sposób kawa jest uprawiana? No właśnie. Dlatego dziś na przykładzie Arabiki przekonacie się, dlaczego uprawa drzew kawowca nie jest tak oczywista, jak niektórym z nas może się wydawać. Na pierwszy rzut oka wszystkie drzewa arabiki wyglądają podobnie. Listki oraz słodkie owoce zdobią niezliczoną ilość gałązek osadzonych na cienkim pniu. Gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, zauważymy kilka znaczących różnic pomiędzy odmianami tego gatunku. Takich jak ilość owoców rosnących na drzewie, ich barwa, a także to, czy występują one w skupiskach, czy też są pojedynczo odseparowane na gałązkach. Drzewka różnić się mogą również kształtem oraz rozmiarem liści. Jednakże najbardziej widoczna różnica pojawia się w filiżance. Zaparzone ziarna rozmaitych odmian arabiki charakteryzują się bowiem odmiennym smakiem i aromatem. Czy wiecie, że większość uznanych farm kawowych posiada własne szkółki przeznaczone do uprawy sadzonek? W takich miejscach na początku ziarna kawy są sadzone w żyznej glebie, w której niebawem kiełkują, a następnie są zbierane do przesadzenia. Na tym etapie często są one nazywane pieszczotliwie żołnierzami. Dlaczego? Niewielkie ziarenko wieńczące długą i rachityczną łodyżkę przypomina swoim wyglądem młodego, nieporadnego rekruta w zbyt dużym hełmie. Niedługo później ziarno otwiera się, ukazując pierwsze listki. Sadzonki kawy rosną szybko i już po 6-12 miesiącach mogą zostać przeniesione ze szkółki do sadu. Zanim takie drzewko zacznie owocować, mija od 2 do 4 lat. Najczęściej jednak są w stanie wydać wartościowy zbiór dopiero w 5. roku. Roczny cykl uprawy rozpoczyna się porą deszczową. Obfite opady powodują kwitnienie. Białe kwiaty o silnej woni zbliżonej do zapachu jaśminu obsypują drzewo. Następnie owe kwiaty są zapylane przez pszczoły lub poprzez zdolność do samozapylenia. Proces samozapylania trwa zaledwie 1 dzień. O ile więc kwiaty nie zostaną strącone na ziemię przez silne wiatry, zawsze przekształcą się w owoc, często nazywany wiśnią, posiadający około 1,5 cm średnicy. Owoce dojrzewają od 7 do 11 miesięcy. Konsekwencją tego jest to, że w jednym czasie na gałęziach znaleźć można zarówno niedojrzałe, dojrzałe, a także przejrzałe owoce. Dojrzewając, owoc zmienia kolor z zielonego poprzez żółty, aż do osiągnięcia swojej finalnej barwy, która jest zależna od odmiany kawowca. Z tego powodu uprawa odmian żółtych jest trudniejsza i ostatecznie największą popularnością wśród plantatorów cieszą się odmiany czerwone. Każda wiśnia kryje w sobie 2 ziarenka kawy, choć może zdarzyć się tak, że w jej wnętrzu znajdziemy tylko jedno okrągłe ziarno, znane jako peaberry. Zbiory z większości drzew kawowca odbywają się zazwyczaj raz w roku. Są kraje, w których plony występują niekiedy dwukrotnie. Obfitość oraz jakość drugich zbiorów jest jednak niższa od tych pierwszych. Kawowiec należy do drzew wiecznie zielonych i może rosnąć nawet przez 50 lat, lecz przestaje owocować po około 10-15 latach. Pomimo tego, że jego drzewka potrafią urosnąć nawet do 6 metrów, są przycinane co kilka lat do wysokości około 2-3 metrów, tak aby ułatwić zbiory dojrzałych owoców. W rejonach, gdzie praktykuje się uprawy maszynowe, sadzi się je w rzędach i przycina jak żywopłot. Jak więc widzicie, uprawa kawy to nie tylko inwestycja finansowa, ale także czasowa. Rolnik zajmujący się uprawą kawy czeka zazwyczaj około 5 lat na pierwsze owoce kawowca. To długo. Musi też ciągle sadzić nowe drzewka w miejsce starzejących się, żeby plantacja dostarczała satysfakcjonujących zbiorów rok rocznie.